I to, co ja zauważyłam w swojej pracy jako trener, to, że kompletnie nie na miejscu jest pytanie ludzi starszych, czy oni są aktywni fizycznie. Bo dla nich to jest całe życie. I to było duże faux pas, jakie ja popełniałam tutaj w pierwszym tygodniu swojej pracy. I jedna z Norweżek mi powiedziała, kiedyś się tak oparła i mówi tak: Karolina, ja jestem w treningu od 15 roku życia. I ja wtedy sobie zdałam sprawę, że to pytanie, które ja zadawałam w Polsce, gdzie odpowiedź była taka: no, ale i aktywność, ale ja idę do sklepu, tak? Ale czy chodzi Pani na siłownię? Gdzie tam, na jaką siłownię? Co Pani zwariowała? Tak, naprawdę. 7 lat temu się tu przeprowadziłem, pierwsze co zobaczyłem, staruszki po, nie wiem, 50, 60 lat. Oni po prostu ubrani w dresy, buty sportowe, biegają, I jogging. jazda. A ja jeszcze widzę te ciała w pracy, więc naprawdę uwierzcie mi, że widzę ciało 70-latka, 80-latka i to jest tylko jakby nałożona skóra, taka stara skóra, tak, ze zmarszczkami na jeden wielki mięsień. Oni są tak atletyczni, mentalnie są tak młodzi. Naprawdę, bardzo Czyli fajnie zgadza się. W Czyli, zdrowym czyli, ciele, czyli zdrowy tutaj duch. dokładnie, tutaj mamy taką różnicę, jeżeli chodzi o Polskę, Norwegię, zdrowotną na pewno, z lekarzami, z lekami i z aktywnością fizyczną jest dla mnie przepaść. I to też był jeden z powodów, dla których ja się tutaj przeprowadziłam, bo też czytałam badania i w zeszłym roku, jak pisałam właśnie artykuł pomiędzy takimi różnicami, jeszcze tutaj nie mieszkałam, to wpadłam na taką informację, że jeżeli chodzi o osoby takie aktywne fizycznie w Polsce, ale takie bardziej niż podstawowe, czyli 3 razy w tygodniu ćwiczące i więcej, jest około 9%. Bardzo mało. A w Norwegii to Bardzo jest mało. procent 17-18, więc widzisz, Myślałem, to że w zależność to jest Norwegii po jest prostu więcej 2 razy akurat. więcej. Tak, Myślałem, że jest więcej. że w ogóle, że jest więcej, ale mówię o takich osobach 3 plus, w sensie 3 razy jednostka treningowa i więcej. Natomiast widzicie tą różnicę, to jest dużo, to jest 2 razy więcej. Ja to odczuwam w swojej pracy, ja nie muszę tutaj nikomu tłumaczyć o zdrowym stylu życia i to też jest ogromna różnica dla mnie. Okej, tutaj wyczerpaliśmy temat na razie Tak, zdrowia, ale na wody, pewno będę wracać jeszcze. zdrowia, wody, aktywności fizycznej. Tak, więc to mamy temat zamknięty. Teraz ci Nie, bo w powiem, ogóle nie wiem, mam takie wrażenie, że tak, ta Norwegia, raz, że środowisko jest mega czyste, ludzie segregują śmieci, wszystko jest takie, nawet rzucony papierek na ziemię. Zbierają, ludzie się po prostu butelki. nie hamują, żeby podejść do kogoś i powiedzieć, że hej, nie rzucaj tego na ziemię. Dokładnie. Albo na przykład zbieranie butelek jest kompletnie na miejscu. U nas jak ktoś jak ktoś zbiera butelki plastikowe, czy nie wiem, puszki po piwach, no to zazwyczaj to jest pan, któremu brakuje na życie. Jest Natomiast to tutaj normalne. tutaj jest to normalne. Ale bo ponieważ są Ja miałam maszyny. taką sytuację w kawiarni, że sobie piłam kiedyś kawę i miałam butelkę. 3 osoby do mnie podeszły, kiedy ja wypiję tę wodę, bo oni by chcieli tą butelkę plastikową zabrać. Po pierwsze, oni są jakiś mental maniak, naprawdę jakiś taki sposób myślenia, że zbieramy plastik, chcemy go odłożyć do plastiku. Najlepsze jest to, że w sklepach są maszyny, które, przykładowo, jeżeli ta butelka byłaby plastikowa, to jest maszyna, której gdzieś się wkłada. Każda butelka ma na kodzie kreskowym podaną cenę, no i dostajemy tam 2 korony, 1 koronę, 3 korony, w zależności jaka jest ta butelka. Tak samo jest z puszkami, więc tak naprawdę dostajemy pieniądze za to, że oddajemy śmieci w dobre miejsca. Tak. Dokładnie, także to jest też taka różnica duża, że normalne osoby zbierają te Dokładnie. puszki. A czy już nie tam mówię o tym, że na plastiki. pewno są ludzie, którzy są świrami, idą, nie wiem, tymi najdroższymi dzielnicami, grzebią w koszach i po prostu za to, że łażą po tych koszach pewnie, ja tak słyszałem, mogą sobie kupić, nie wiem, nowego iPhone'a w Tak? ciągu miesiąca, tak. To po nieźle, prostu ale to zbierają akurat te bym puszki. uwierzyła, bo to jest naprawdę 1-2 korony nawet za A jedną pomyślała butelkę. sobie, w ogóle niestety, norweskie prawo powiedzmy jest strict, ale chodzi o to, żeby nie krzywdzić innych osób. I teraz tak, jeżeli na przykład ktoś idzie sobie z piwem i normalnie je pije idąc drogą, nawet policja, która by przejechała, nie zaczepiłaby tej osoby. Nie zaczepiłaby.
Jeżeli ta osoba byłaby pijana, że wręcz by się zawracała, to też wydaje mi się, może mając alkohol w ręce policja by zwróciła uwagę, ale ogólnie osoba pijana, zataczająca się też jeszcze by im dali spokój. Ale w momencie, kiedy idzie ktokolwiek i robi, nie wiem, jakieś zadymy, pije w parku, krzyczy, coś się dzieje, od razu policja automatycznie by przyjechała i zrobiłaby porządek, nie wiem, z tą osobą. Tak, to trzeba powiedzieć, że Norwegia jest państwem policyjnym i to bez dwóch zdań. I co do alkoholu, bo dobrze, że poruszyłeś ten temat. Teraz zobacz, jakie fajne przejście zrobimy, bo zrobimy od zdrowia do życia nocnego. Dokładnie. Czyli alkohol, imprezy i ta druga strona, jeżeli chodzi o Norwegię. I tutaj, jeżeli chodzi o różnice, to na pewno alkohol będzie tym tematem takim główniejszym, bo restrykcje, jeżeli chodzi o alkohol w Norwegii, są spore i jeżeli chodzi o jego spożywanie również, ponieważ w Norwegii mamy taką sytuację, że osoby powyżej 18 roku życia do 20 roku życia mogą spożywać ten alkohol, uwaga, procentowo określony, czyli tutaj już dzielimy... Do 22%. Tak, do 22%. Czyli co ma 20, maksimum to jest 22%. Osoby 18 do 20-21 roku życia, ja myślę, że to tak pewnie Czyli wchodzą wyjdzie. w to tam, nie wiem, wszelkiego rodzaju jakieś wina musujące, szampany, kawa, Cydry. prosecco, białe wino, co ma 12%, czerwone wino 12-14%, piwa 3,5% do 7-8%, co tam jeszcze? No, No, a ten likiery, twardszy likiery alkohol, do tak 22%. zwany, to już po prostu od 20 roku życia wchodzi w grę, więc jeżeli też chodzi o dostępność tego alkoholu, to tutaj też jest duży problem z tym, więc osoby, które by chciały tutaj przyjechać na tak zwane życie imprezowe, to niekoniecznie jest to chyba taki kraj pod tym Niekoniecznie względem. będą zadowoleni, ponieważ są specjalne sklepy, są to Vinmonopole, to jakby specjalne sklepy, specjalnie stworzone tylko i wyłącznie do zakupu W alkoholu. których możesz kupić alkohol. Jakby normalnie w sklepie nie można go kupić. Nie ma alkoholu Są w chyba żadnym tylko sklepie, nie ma w te takie sklepach spożywczych. 3%, czyli takie cydry, coś takiego widziałam. O, jedynie tak, w supermarketach możemy dostać piwo, tylko i wyłącznie. Tak, to są piwa. I te cider, Te tak? takie lighty, tak? Dla osób dokładnie. od 18 do 20 roku życia. Natomiast normalnie, legalnie w sklepie nie dostaniemy. Są tutaj specjalne sklepy, jak powiedziałeś, Vinmonopol one się nazywają. które w Norwegii mają chyba ponad 280 coś takiego sklepów w Norwegii, więc nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Natomiast jeżeli chodzi o tą dostępność, to wybieramy się do takiego właśnie sklepu. Alkohol na stacji to w ogóle odpada, bo w Polsce to też I jest, tylko w takim mieliśmy sklepie mówić o różnicach, już więc możemy sobie kupić ta dostępność jest ograniczona. poza piwem, który jest w supermarkecie, wtedy już możemy sobie kupić wszelkiego rodzaju wina i mocne alkohole. I znowu, jak te sklepy są otwarte, ty już wiesz, prawda? Tak, ja już wiem, słuchajcie, miałam jeden moment w przeciągu tych 4 miesięcy, kiedy to było lato i poszłam do sklepu w niedzielę, to był mój dzień wolny, no i Aker Brygge, piękne słońce, to jest miejsce, w którym Norwedzy też lubią się opalać, spędzać czas, pomimo tego, że jest to centrum miasta, to stroje kąpielowe i relaks na całego, więc fajnie sobie było pójść i kupić cydr. Ale niestety zostałam Nie dało rady. zatrzymana w Nie dało sklepie rady. w niedzielę, w jedyny dzień mój wolny. Słuchajcie, alkohol w weekendy jest bardzo mocno ograniczony. W niedzielę w ogóle jest zakaz sprzedaży. W sobotę mamy od godziny 18 do godziny... Dobrze powiedziałam? Od 8 do 18, jak ja Tak, powiedziałam? tak. Od 8 do 18 Czyli tak, od możemy poniedziałku do kupić alkohol. piątku, od poniedziałku do piątku to było od 8 do 20, tak, przez 12 godzin. W soboty tylko i wyłącznie od 8 do 18. Do 18 w niedzielę. Niedziela zamknięta, out. Czyli jeżeli chodzi o... Czyli jak planujemy imprezy, trzeba nakupić alkoholu wcześniej. To nie jest tak jak w Polsce, że nie wiem, pierwsza w nocy, druga w nocy, imprezowicze na pewno wiedzą, after party, pierwszy lepszy sklep, kupujemy jest. jakąś tam, nie wiem, wódeczkę czy cokolwiek, nie namawiam i co, idziemy, spotykam się z znajomymi. Nie da rady tak w Norwegii. Nie ma W Norwegii opcji. trzeba pomyśleć o tym wcześniej. Wcześniej i trzeba mieć na to pieniądze. No i ponieważ... akurat, ale dzięki temu akurat oni mniej piją i znowu wracamy Ale do tego, że są oczywiście, bardziej że tak, zdrowi. bardziej zdrowsi, Tak. więc wszystko się kręci tutaj po to właśnie tutaj też A może, się teraz, znalazło. a może teraz uderzymy o cenach?
Ogólnie z rankingu, nie wiem czy na chwilę obecną, na listopad 2019, sprawdzałem te informacje przed wakacjami, Skandynawia, akurat Norwegia, jest ogólnie państwem jednym z najdroższych na świecie, w którym średnia też, jeżeli chodzi o zarobki, jest jedna z najwyższych na świecie. I teraz tak, ceny alkoholi są niesamowicie wysokie. Jedno piwo na polskie realia w barze to jest masakryczna cena. 50 zł chyba 50 małe piwo. zł jedno piwo, tak, kosztuje. Nie? 50 zł, tak. 80 lampka wina. Mhm. To już bardziej będę biegła. W sklepie takim spożywczym chyba mi się mniej więcej jedno piwo to będzie w granicach 30 koron, 15 zł. Papierosy niesamowite. Jeżeli ktoś pali, polecam rzucić palenie im wcześniej, tym Od razu. lepiej. Albo Tak. te takie Snusy. snusy, Czyli to są... ten nikotyna, którą wkłada się pod język, czy tam koło dziąsła, sobie ją... Nie za bardzo to estetycznie wygląda, bo to jest... Próbowałem, nie lubię tego ogólnie. Jak ktoś nie wie w ogóle o co chodzi, to nagle osoba, która stoi przed tobą po prostu bierze i podkłada coś Pod dziąsło. pod I dziąsło, po prostu- ta warga się robi bardziej wypukła. Tak. Bardzo i popularne. bardzo Młodzież popularne. nawet od 18 roku życia bardzo wiele osób używa snusów. No bo dzięki temu wprowadzamy nikotynę do układu krwionośnego, przez co wiadomo, nikotyna jak tam kofeina. Ona jest uwalniana do uspokajająco organizmu, trochę, natomiast tak jak papieros ma dym, tutaj tego nie ma, Tak. więc jakby Ale oszczędzamy myślałem kiedyś płuca, o tym, że natomiast masa nikotyna, ludzi- która jest Mhm. uzależniająca, jest wprowadzana do organizmu. Natomiast jakby z jednej strony, ja myślę, że to też powstało dlatego, że oni tutaj mają tak zimno, znaczy to jest moja filozofia, ktoś to wymyślił, bo mają tak zimno, że nie wychodzą na zewnątrz Tak. zapalić. Bo wiadomo, jest zakaz palenia bardzo taki wysoki, nie wiem, odgórny zakaz palenia, nawet kiedy wynajmujemy pokój lub mieszkanie. Jest No, to tak jakby w jedno z ogóle najgorszych alkohol- praw. Największe naruszenie będzie, że sobie zapalimy papierosa. Dlatego, że oni się strasznie ognia boją. To też są takie różne Tak. zagrożenia. No i poza tym oni wodzą z założenia, że trzeba być zdrowym, trzeba być fit, trzeba być eko, więc Tak. gdzie tam Tak. będziemy przebywać w mieszkaniu, które jest całe zadymione. Ale filozofia to jest jedna część, natomiast to, co oni robią, to jest druga część, tak. więc tutaj wszystko jest A zbalansowane, co do żeby tego was to nie snusa? Co zgubiło. tego snusa, bo zapomnę, raz tam rozmawiałem z osobami, które systematycznie używają snusów, czyli wiadomo, nikotyna działa poniekąd tak jak kofeina, obkurcza naczynia krwionośne, czyli działa pobudzająco, z tym, że nikotyna jeszcze działa uspokajająco, a czyli wychodzi na to, że używanie tych snusów pobudza tych ludzi, czyli tak jakby kiedy oni na przykład mają jakąś tam pracę intelektualną, czy tam fizyczną, czy tam siedzą w biurze, prawda, wiadomo, że dużo czasu sobie sejwują, szanują ten czas, prawda, sejwować czas, jak to powiedzieć po polsku. Sorry, ja ogólnie Oszczędzać? mieszkam 7 lat w Norwegii, więc to jest do wszystkich ogólnie. Czasem mój język polski może być taki jakby, nie wiem, jakbym tłumaczył coś z angielskiego albo norweskiego i mówię po polsku szybko. Chodzi o to, że oni oszczędzają czas, tak. Oszczędzają czas pracując dla kogoś, bo nie muszą wozić na tego papierosa, a używając te snusy po prostu podbijają sobie całe działanie tego układu nerwowego i tak samo Efekty intelektualnie lepiej się nikotyny, czują. tak I się jest. lepiej czują psychicznie też, no bo sobie mogą wkładać te snusy ile tam chcą. Tak, no to też Próbowałem, niedobre, nie polecam, ja tego nie lubię. Próbowałaś, nie? raz próbowałam. Tak? I jak? Kręciło mi się w głowie. Ja wyplułem od razu. To To trochę jest to taki było smak tak, że... jakiś taki... Nie, to nie dla mnie. Ja ogólnie jestem na etapie rzucania palenia i wolę Znaczy sobie... alkohol to już rzuciłeś. Tymczasowo alkohol rzuciłem, tak? To już długo będzie. Coś tak. No. Ale wróćmy do tematu, bo znaczy temat jest w porządku, bo mamy dalej alkohol, tak? I jakby tą drugą stronę, czyli było zdrowie, teraz tutaj alkoholowo. Chciałam nawiązać do tego, żeby was nie zgubiło to, że oni są tacy super zdrowi. To znaczy tutaj, żebym nie została źle odebrana, ale bardziej to życie nocne, w takim sensie, że już mamy ten alkohol, już mamy tą nikotynę, Dobra, no to tak? uderzmy, Idźmy w to po uderzmy prostu. w życie nocne. Idziemy do klubu. Idziemy do klubu Idziemy i do teraz klubu. tak, żeby wejść do klubu musimy mieć ukończone 24 lata.